Jest spoko, ale jestem pięknie oświetlony. Dzień dobry, Pawle. Witam serdecznie, Rafale. Kolejny odcinek i kolejne usprawnienia. Kolejne usprawnienie, mam nowe studio, super mocne oświetlenie. Razi mnie trochę po oczach. Bardzo prestiżowo. Ja też chciałem powiedzieć, że od tego odcinka będę stał. A ja siedział. Gdyż jest to zdrowsze podobno. Także mam biurko podnoszone i w ten sposób nasz kanał zyskał nową jakość, uważam. Dzięki temu lepiej widać ten obraz za tobą. I myślę też, tak, oczywiście, myślę też, że powinniśmy w takim razie w opisie tego odcinka wrzucić link do zakupu tego biurka. Dobra. Link afiliacyjny. Może Tak, ogarniemy. tak. Może ogarniemy. Dobra. Nie wiem, czy IKEA prowadzi taki program. Dobra, jedziemy. Miejmy nadzieję. Mam do ciebie takie pytanie. Jak żyć? Rozmawiają Paweł Kaukus i Rafał Woźniak. Naprawdę, zaskoczony jestem. Naprawdę. Zaskoczony? Jak zwykle. Mój syn w ogóle nie mówi naprawdę, tylko mówi na prawdziwo. Na prawdziwo. Na prawdziwo. I Całkiem mi się spodobało. On ma 4 lata i powoli już się orientuje, że się mówi naprawdę. I ja bardzo jestem taki teraz niewychowawczy, bo ja mówię do niego na prawdziwo, bo tak mi się to spodobało, że chcę, żeby on tak dalej mówił. No ale wiadomo, że nie może wejść w życie na prawdziwo. Wiesz, u mnie do tej pory obowiązuje łakamarnica. Łakamarnica, epicko. Tak. Także... To jest dobry wstęp naszego dzisiejszego tematu. Czego, jak nie wychowywać dzieci i swoich zespołów, tak? Tak, nie wiem, czy można powiedzieć o wychowywaniu zespołów. Nie, dzisiaj pogadamy o tym, czego nie robić jako Scrum Master albo Scrum Masterka. Może właśnie nie wychowywać zespołów. Tak. Traktować ich jak dorosłych, a nie dzieci, tak? Tak. No, ale dużo tych analogii jednak z wychowania dzieci mi wpada, powiem Ci szczerze, jak teraz sobie o tym myślę. Ale to może zahaczymy o to. Chcemy się odnieść trochę do zawartości szkolenia PSM2, trochę do postaw Scrum Mastera, tych pożądanych, ale my to tak trochę odwrócimy i powiem o tych niepożądanych, bo takie też są. Właśnie, bardzo jestem zainteresowany. Tak, Jedyny, który znam, który mi przychodzi do głowy, to bycie sekretarzem, sekretarką zespołu. No tak, jest taka postawa, a jak ty to interpretujesz? Co robi sekretarz? Scrum Master w roli sekretarza. W zasadzie robi wszystko za zespół. Trochę taka matka Polka, w sensie w takim złym znaczeniu, że robi wszystko za swoje dziecko, nie pozwala mu na samodzielność. Trochę jak takim żartem, jak to jest, że twoje dziecko potrafi, nie wiem, wiązać buty, pobierać ziemniaki i tak dalej. Jak to zrobiłeś, że jest takie samodzielne? No, pozwalam mu. No więc, no tych postaw, zacznijmy od tego sekretarza. Tych postaw pewnie jest ich dużo, w sensie takim, że modelowo, tak jak to sobie Barry Overeem zdefiniował jakiś czas temu, to mamy ich tam, zdaje się, 6, coś takiego, tych negatywnych. Tak. Ale negatywnych? Negatywnych, no tych pożądanych jest, zdaje się, 8 chyba, nie? Chyba też już jest 6. Wyciął jakieś 2. Tak, bo tam się zmieniało coś w międzyczasie modelowo. No właśnie. No i teraz tak. Ja myślę, że wiadomo o tych pożądanych to trzeba mówić. Zresztą nawet na PSM 1 jest cały moduł na ten temat. Takie jedno ćwiczenie wokół tego pogłębiające ten temat. Natomiast i o tym warto mówić i do tego wracać. Natomiast to trochę tak jak z taką strukturą, która jest do facylitacji dostępna i przydatna, nazywa się TRIS z pakietu Liberating Structures. Fajnie jest odwrócić jakąś koncepcję generalnie, nie?
Bo jak się tą koncepcję odwróci, czyli czego nie robić, to wtedy nam się potencjalnie bardziej głowa otwiera. Takie to jest ciekawsze dla naszego mózgu, nie? Więc pogadamy o tych negatywnych postawach, no i spróbujmy dzisiaj ten odcinek jakoś tak zwięźle poprowadzić, a nuż się uda, nie? Dobra, czyli byliśmy na sekretarce. Sekretarka w Scrum Master w roli sekretarki, jedną z rzeczy, na których będzie się skupiał, to będzie taki pełny nadzór nad zajętością, timesheetami, kto jest chory, kiedy, ma jaki warsztat, wiesz, koordynacja wokół tego, czyli takie trochę przyzwyczajanie ludzi, że zawsze jest Zdzichu albo Marysia, albo tam inna osoba, która zajmie się tym, żebyśmy na pewno robili we właściwym momencie właściwe rzeczy. I w ten sposób zdejmujemy z siebie ten ciężar, tą odpowiedzialność, nie? No i tym samym, jak nie ma tej osoby w teamie, no bo czasami tak będzie, przecież to jest jedna osoba, więc czasami po prostu coś się wydarzy, to może zapanować lekki chaos i rozgardiaż, nie? No i takich, powiem Ci szczerze, jak zaczynałem też, ja jakoś bardzo mocno w tą akurat postawę nie wchodziłem, chociaż jak sobie przypomnę początki swojej pracy, to trochę tych zachowań było, nie? Jakoś szybko się zorientowałem, że chyba nie o to chodzi. Natomiast bardzo szybko wskoczyłem w drugą dysfunkcję, czyli taki Scrum Master jako bohater. Tam też mamy na liście tą postawę, czyli super bohater, super hero albo hero. No to jest bardzo ciekawa dysfunkcja, bo to jest taka dysfunkcja, która jest trochę przewrotna, czyli wydaje nam się, że robimy dobrze się z tym czujemy, ego nam rośnie, ale w rezultacie działamy na szkodę zespołu, nie? Scrum Master jako superbohater to jest Scrum Master, który rozwiązuje za zespół wszystkie problemy. Wszystkie problemy. A jak to jest z tymi problemami, Rafale? Czy wszystkie problemy powinien rozwiązać Scrum Master? To jest takie pytanie, które słyszałem już parę razy. Zasadniczo. Co ci serduszko podpowiada na kanwie wychowywania dzieci też? Że zdecydowanie nie. Powinniśmy pokazywać im, jak można rozwiązać problem. Możemy czasem rozwiązać problem, jeśli jest na ten moment za trudny dla zespołu, ale zdecydowanie pchamy ich w tym kierunku, że to oni sami szukają rozwiązania i sami rozwiązują problem, tak? Tak, usamodzielniania, więc no tutaj Scrum nam przychodzi z poradą, mówi o tym, że Scrum Master zajmuje się, nawet jest takie sformułowanie, że powoduje usunięcie, to też jest ciekawe, że jest causing the removal of impediments, nie? Powoduje usunięcie, co oznacza, że nie zawsze to on będzie to robił bezpośrednio, ale zajmuje się tak zwanymi impedimentami, czyli przeszkodami, ale tutaj ważne jest, żeby powiedzieć, że tymi impedimentami nie są wszystkie problemy, tylko te, które wykraczają poza zdolności teamu. Więc to musi być konkretnie sytuacja, w której przychodzi zespół i mówi, no jakby nie dźwignę tego, nie? W sensie nie dźwigniemy tego, próbowaliśmy, waliliśmy głową w mur, no i efektu nie ma, nikt nas nie słucha, nie wiem, chodziliśmy, walczyliśmy i nie ma efektu. No i w tym momencie ten Scrum Master powinien się zaktywizować. Jeżeli jest to coś, co spowalnia zespół albo uderza w jego efektywność, w jego zdolność do dostarczania wartościowych kawałków produktu, nie? Sprint po sprincie, to wtedy ten Scrum Master musi się zaangażować. No i ten Scrum Master w roli tego superbohatera to jest taki zawodnik, który angażuje się we wszystkie pierdoły, nie? Jakby przegina w drugą stronę, czyli stara się, bardzo dosłownie potraktował tą koncepcję usuwania kłód spod nóg zespołu, więc usuwa wszystko. W rezultacie To jest taka też postawa, że jeżeli tego Scrum Mastera zabraknie, to nagle zespół jest kłopot. Sparaliżowany. Tak, ładnie na to. No tak. No w sensie, no wiesz, no przyuczamy zespół do tego, że jest niesamodzielny, albo że zawsze trzeba pójść do tego tam Pawła czy innego Rafała z tego typu pierdołami, nie? Ja miałem taką śmieszną sytuację, miałem kiedyś, jak pracowałem w banku.
dołączyłem do zespołu i zespół w ramach retrospekcji sobie tam siedzimy, gadamy. I to była jedna z moich pierwszych retrospekcji przy tym zespole. No i doszło do zidentyfikowania kluczowego absolutnie problemu, który uniemożliwiał pracę tego zespołu, i to był brak kanapy w open space. I ten Załatwiłeś? brak kanapy, no to oczywiście, Ja z ja bym nie załatwił. pewnych Prosił, źródeł prosił. wiem, że do tej pory tam stoi. No widzisz. Nie może tam stać, bo budynek został wyburzony. Ale, O, ale o co tu chodzi? Patrz, że no ja oczywiście wziąłem to na klatę, no bo sobie myślałem, no jak to ja teraz tutaj tu pokażę sprawczość, nie? No i słuchaj, zadzwoniłem do administracji, no i okazało się, że jest takie pomieszczenie w banku, w którym stało z 20 kanap ogólnie, których nikt nie używał. Więc jedna z tych kanap się znalazła w open space i powiem Ci, że no jakby to był spektakularny sukces. Spektakularny sukces i bardzo na moje ego to podziałało fantastycznie. Natomiast potem sobie pomyślałem, no tak, to naprawdę wykraczało poza zdolności samozarządzania tego zespołu, nie? W sensie i sobie pomyślałem, a co jakbyś odbił piłeczkę, nie? A co już zrobiliście, żeby ta kanapa się tu znalazła, nie? Abstrahując od tego, że ta kanapa była korowym problemem, ale można było na tej kanapie zagrać, i też pokierować ich trochę w stronę tego, żeby samodzielnie ten temat pocisnęli, no i wtedy cała ta jakby sprawczość i to poczucie właśnie satysfakcji by spłynęło na nich, a nie na mnie, nie? No a przecież jak jesteśmy Scrum Masterami, to pracujemy nad tym, żeby to zespoły się wzmacniały. dopytam trochę. Bo teoretycznie rzeczywiście jakby rolą Scrum Mastera jest przekazywanie teamowi tej możliwości, żeby sobie sami rozwiązywali problemy. Z drugiej strony mamy za zadanie dbać o ich efektywność, tak? Czyli dbać o to, żeby na przykład mieli swój wyznaczony czas na pracę głęboką, żeby mieli w ogóle kiedy pracować, tak? Żeby usuwać też przeszkody, które powodują ich takie niepotrzebne zajęcie. Czy I w czuję takim trop, przypadku którym nie jest dążysz, dobrze być tym bohaterem? żeby to wziąć na siebie, tak? Po prostu, żeby ich odciążyć w tym kontekście. Tak, tak. No i to jest odpowiedź na to pytanie jest taka, że to zależy. W sensie to będzie bardzo sytuacyjny temat i czasami wyczujesz, że to jest ten moment, w którym powinnaś, a czasami jest tak, że retrospektywnie myślisz sobie, za szybko wskoczyłem jakby w ten temat. Nie, spokojnie była przestrzeń, żeby to oni to złapali, ale tak, masz rację, że generalnie też dbanie o to skupienie w zespole, odnosząc się do wartości skramowych, może oznaczać, że czasami tego typu tematy złapiesz na siebie, nie? Ale ja bym zadbał chyba o to, żeby zespół wiedział też, w jaki sposób może te problemy adresować samodzielnie w przyszłości, nie? Żeby też ich od razu unarzędziowić jakoś. Taki drugi przykład, który jeszcze w tej podstawie mi przychodzi do głowy, no to jest taka znajoma moja, która nie była Scrum Masterką, była liderką zespołu i miała bardzo taką dużą potrzebę angażowania się w konflikty, zanim one jeszcze się eskalowały w ogóle i stawały się konfliktami. Ona bardzo po prostu chciała wszelkie spory gasić jak najszybciej, nie? I w związku z tym czasami się ładowała w relacje międzyludzkie za wcześnie, nie wyczytując, że ludzie dopiero na przykład zaczynają jakiś wątek, albo że spokojnie mogą sobie z nim samodzielnie poradzić, rozwałkować ten problem, przegadać to. Ona jakby, wiesz, wchodziła z interwencją wcześniej, jednocześnie oduczając ich tej samodzielności, nie? Że jeżeli są jakieś problemy, jakieś kosy, to zawsze trzeba iść do niej, nie? No i też wokół tego trochę żeśmy gadali. I to się też zmieniło, bo wiesz, no jeżeli jesteś też liderem, to też zależy ci na tym, żeby właśnie u ludzi się ta samodzielność i sprawczość w pewnym sensie zaczęła wykształcać, bo to też wpłynie na twoje obłożenie, nie? Będziesz mógł się zajmować rzeczami istotnymi,
a nie skakać z kwiatka na kwiatek i zajmować się tego typu drobnostkami. Nie? Oczywiście są sytuacje, w których konflikt eskaluje i już jest potrzebna moderacja albo jakieś wsparcie, no to wtedy faktycznie się w to włączamy. Nie? Tam, gdzie to się staje faktycznie przeszkodą już i uderza w efektywność zespołu. Okej. Dobra, Przejdziemy do następnej dysfunkcji. Tak, bo tego superbohatera żeśmy wymęczyli. No. Dalej mamy admina. Admin to dobry zawodnik jest. Tak? To jest ten, co mówi, że u mnie działa. Nie, to jest klasyczne, nasze piękne klasyczne sformułowanie z IT, u mnie działa. Admin będzie bardzo mocno wchodził w narzędziowe kwestie. Będzie alfą i omegą, jedynym źródłem prawdy a propos narzędzi, z których korzystamy w zespole. Ja tak mi się też przypomina taka oferta pracy, którą widziałem lata temu, że szukamy, to było nazwa stanowiska Scrum Master with Jira and Confluence. I tak sobie wyobraziłem, że jak aplikujesz na to stanowisko, to jest taki Scrum Master i on ma takiego swojego krasnala Jirę i takiego, wiesz, Pokemona Confluence i tak w trzypaku się pojawia. Nie? Ale to chodzi o to, że jak jesteś tym adminem, to zdejmujesz, no jesteś mistrzem takiej Jiry na przykład, nie? Ustawiania tych workflowów, setupowania tych tablic. No i może dojść do sytuacji, w której zaczniesz, i to też będzie wtedy w tym trybie tej sekretarki, zaczniesz się za bardzo angażować w to. W związku z tym będzie dochodziło do sytuacji, w których jest sobie daily scrum na przykład i ty zaczynasz przesuwać rzeczy na tablicy, bo wiesz jak to robić, jaki jest workflow i tak dalej, co odbiera sprawczość deweloperom i uderza bardzo mocno w tą koncepcję, którą mamy w Scrumie, koncepcję związaną z odpowiedzialnością deweloperów za sprint backlog, nie? No tak, ta tablica jest dla nich, nie dla Scrum Mastera, tak? Tak. No ale często jest tak, że ten Scrum Master, ponieważ nie wiem, ileś tam już miał tych, wiesz, doświadczeń z tym konkretnym narzędziem, no to się już tak wyspecjalizował, że bardzo płynnie się w nim porusza, nie? Więc też trzeba uważać, żeby się za bardzo w to nie zatopić. Jakoś tych doświadczeń takich adminowych szczęśliwie nie miałem dużo, ale widzę też tak, czasami pracuję w organizacjach i obserwuję, że często dochodzi do nadmiernego robienia ze Scrum Mastera zarządcy do spraw Jiry, nie? No i w ogóle w skrajnych wypadkach może być tak, że ta rola zaczyna być utożsamiana w ogóle z administratorem narzędzia, nie? Co jest bardzo też no będzie uderzało w skuteczność Scrum Mastera, jeżeli tak się go postrzega. No tak, bo przestanie mieć takie moce miękkie. No tak, może tak być. No i będzie właśnie odciążał też zespół w miejscach, w których mógłby go nie odciążać. Jednocześnie budując tą sprawczość. Dobra. Jedziemy dalej? Policjant? Okej, może być policjant, może być skryba. To machnijmy policjanta. To jest ciekawa dysfunkcja, ale też spotykana. To jest ten gość, który przychodzi i mówi, że jakieś zadanie nie zostało zrobione, bo nie ma go w Jirze? Na przykład. Albo że daily ma trwać 15 minut i teraz kończymy kola na przykład, nie? Po 15 minut. Mimo tego, że jakby nie przegrupowaliśmy szeregów jeszcze. Wyrzuca nie? wszystkich w pokoju, tak? Tak. No więc tutaj chodzi o kurczowe trzymanie się reguł skramowych, co samo w sobie, mam na myśli trzymanie się reguł, ogólnie jest pożądane, ale istotne jest to, że jak się tych reguł trzymamy, to jesteśmy też w stanie zbudować narrację wokół tego, czemu te reguły się tam pojawiły w ogóle, nie? Czemu
umownie te 15 minut, nie? Czemu nie 45 minut dyskusji o temacie, który interesuje dwie osoby w gronie 10, nie? To jest istotne, żeby nabrać tej umiejętności zajrzenia głębiej we framework scrumowy i tutaj od policyjnianiu bardzo sprzyja pogłębienie swojego zrozumienia samego Scrum Guide'a. To jakby ćwiczenie, które tu należy wykonać, to sczytać sobie jakiś kawałek Scrum Guide'a, a potem sobie zadać pytanie, dlaczego tak to zostało spisane, nie? Znaczy, a propos tego 15-minutowego daily, też podejrzewam, że gdybyśmy, warto teraz odjeżdżam, mierzyli czas w innych jednostkach i nie mielibyśmy kwadransów, to wcale nie musiało być 15 minut, tak? Nagle by się okazało, że mamy 14-minutowe czy 16-minutowe, tak, w przeliczeniu czasookresy. I że to 15 minut jest naprawdę umownym takim timeboxem. No wiadomo, możemy skrócić ten czas. W sensie, jeżeli się wyrobimy wcześniej, to jak najbardziej, tak? To jest max 15 minut. Tu chodzi, już tak trzymając się tego daily scruma, no tak jak mówisz, to jakby chodzi o pewne patterny, pewne zjawiska, które się powtarzają. Jeżeli regularnie jako zespół potrzebujemy 30 minut, to zaczynamy drążyć, jakby więc takim antidotum na policjanta jest detektyw, że tak powiem. Dobrze jest być detektywem i postarać się zrozumieć, dobra, ale to jakby czemu regularnie jest tak, że zespół spędza tam 30 minut, nie? I tu wyjdzie bardzo dużo ciekawych rzeczy, których byś nie odkrył, gdybyś był takim po prostu pałowaczem, nie? I dobra, 15 minut nara, bo to nie jest zgodne z frameworkiem, nie? A tu mam jeszcze dodatkowe pytanie. No. Może to nie jest do końca dobre do Daily Scruma, chociaż ostatnio właśnie słyszałem, że z racji tego, że zespoły są różne, mają różną dynamikę, różne style zachowań, o których mówiliśmy ostatnio, są osoby, które wręcz potrzebują, zanim jakby przejdą do konkretów, zrobić sobie ten small talk, pogadać chwilę. Czy jest na to miejsce daily? Czy jest na to miejsce na daily? Już odchodzę trochę od Scrum by the Book, tylko jeżeli jest taka faktyczna potrzeba, czy można zrobić sobie 5 minut, czy tam 10 small talku, a potem przejść do konkretów? Poczekaj, wyciągnę swoją pieczątkę. Można, nie można. Musimy sobie zapisać, Rafał, do backlogu, że potrzebujemy takiej pieczątki. Approve. Słuchaj, meritum jest takie, że daily ma nam pomagać się skupić na tym, co jest najważniejsze w sprincie. Nie? Mamy się przegrupować, zupdate'ować i pójść do przodu. I w związku z tym ja bym trzymał to nazewnictwo Daily Scrum i przylepiłbym je do tej aktywności. Natomiast powiedziawszy to, tak się mówi po angielsku też, się tłumaczy. Powiedziawszy to, dużo jest takich anglicyzmów na polski, przepraszam, having said that, coś takiego jest, nieważne. Powiedziawszy to, należy się obudzić w roku 2024 po pandemii, między innymi, jak cały świat się przełączył na pracę zdalną i należy zorientować się też w tym, że jeżeli mamy zespoły, które pracują w pełni zdalnie, no to te zespoły nie mają tej przestrzeni na small talk, którą miały wcześniej, prawda? Jak się pracowało w biurach, to człowiek przychodził, tutaj kawka, tutaj coś tam, a ja widziałem taki serial, a ja se kupiłem bilet na jakiś tam koncert czy coś, nie? Dużo było takiej komunikacji, to się czasami nazywa komunikacją osmotyczną właśnie, czyli ja sobie siedzę jako Scrum Master i sobie słucham, albo sobie siedzę jako deweloper i sobie słucham i jakby życie wokół mnie się toczy, ja się czuję częścią tego zespołu. Teraz tego nie ma. Siedzisz, albo tak jak ja, od 2 dni stoisz w domku, jest cisza i klepiesz sobie ewentualnie na tym komunikatorze. Więc jeżeli zespół ma potrzebę takiego small talku, to ja bym się po prostu umówił na to, że słuchajcie, to umówmy się tak, że jak jest potrzeba pogadania, to w dzwonka, nie wiem, 15 minut wcześniej, 15 minut po, ale umawiamy się też, że jeżeli jest tam ta 10, no to w punkt 10 choćby skały defekowały,
to jedziemy z Daily Scrumem, nie? Czyli nie nazywajmy small Więc talku daily trzeba scrumem. znaleźć trzeba jakby zdroworozsądkowo do tego podejść, nie? To nie znaczy, że Daily Scrum ma trwać 45 minut, to znaczy, że Daily Scrum jest dalej Daily Scrumem, ale wygospodarowujemy wokół tego część na jakąś przestrzeń dla zespołu, taką miękką właśnie. To taki wątek poboczny w sumie zrobiliśmy. Mini odcineczek w mini. Dobrze, to pojedziemy z tym skrybą. Kim jest skryba? Przychodzi Scrum Master i zapisuje to, co ustalili deweloperzy? Człowiek z Znowu się mazakami? przywiesiłeś. Kurde, coś się przywiesiłeś na wideo. Znowu? No. U mnie działa. Nie, no w ogóle jesteś mega spowolniony obraz jest. Ojej. Ale to może to jest tylko Riverside. A, to może u mnie będzie w nagraniu dobrze. Dobra, no to dobra, to jeszcze raz zadaj to pytanie. Kim jest skryba w takim razie? Czy to jest Scrum Master, który potocznie lata z mazakami i zapisuje wszystko, co deweloperzy ustalili za nich? Taka trochę właśnie połączmy skryba z sekretarką. Połączmy go, no skryba z sekretarką i z chairmanem w ogóle może się, czyli z tym przewodniczącym spotkania. Ja tutaj będę się bił w pierś, bo na początku byłem bardzo mocno w tej postawie. A powiem Ci w ogóle dlaczego, to jest strasznie ciekawe, bo jak pracowałem na początku swojej kariery, to byłem kierownikiem projektów i dużo było w tej robocie takiego właśnie prowadzenia spotkań, w takim bardzo dyrektywnym tonie, spisywania ustaleń. No i jakby wiesz, w projekcie jest tak, że od początku do końca ciężar jest na project managerze. Dlatego też takie powiedzenie powstało, że śpieszmy się kochać project managerów, bo tak szybko odchodzą. No teraz pewnie z innych powodów. W każdym razie, a to jest w ogóle ciekawy temat na odcinek, moglibyśmy pogadać o tym. Dobra. Więc jak byłem tym PM-em, i potem jakby organizacja zmusiła mnie do pracy w Scrumie synu Agila, bo moja historia jest taka, że mnie de facto organizacja zmusiła. Jak się przekwalifikowałem, bo organizacja przechodziła przez proces transformacji z projektów na produkty, o czym w innym odcinku, no to project managerowie zasadniczo powoli się przekabacali w stronę Scrum Masterstwa, a to jest bardzo, bardzo, bardzo fundamentalnie inna w ogóle odpowiedzialność, zestaw odpowiedzialności, no ale pewne rzeczy ci zostają, no nie? Z przeszłości, więc ja miałem taką tendencję, że widzimy się zespołowo, no i tutaj ciach, notesik, coś się wyciągało, notowało, przesuwało i znowu to jest działanie, które odciąża zespół, ok, ale jednocześnie powoduje, że jak cię nie ma, to na przykład pewne rzeczy się nie dzieją, nie są zapisywane, umykają pewne rzeczy, nie? Więc no znowu odpowiedzialność za wykonywanie pracy, dowożenie produktu jest na całym Scrum Teamie, więc fajnie, żeby ten zespół się nauczył też tego, że to jest immanentna, tak się mówi chyba, część tej pracy, omawianie, wiesz, tego co przed nami, spisywanie tych ustaleń, zwłaszcza, że problem, który ja miałem często robiąc te notatki, to było tak, że ja się przysłuchuję jakimś rozmowom w ogóle, wiesz, na poziomie technicznym, czy na poziomie nawet związanym z designem interfejsu. To były kompetencje, których ja nie miałem, więc dużo fajniej było, gdyby te notatki były prowadzone albo te myśli były formułowane przez osoby, które będą tą pracę wykonywać, nie? Bo jest ryzyko zaburzenia jakby między innymi transparencji przez pryzmat tego, że osoba, która zbiera jakieś tam myśli, nie wykonuje potem tej pracy. To tak swoją drogą. Więc tu mamy tego chairmana i skrybę jednocześnie. Okej. Rozumiem, że te 6 dysfunkcji to są takie główne, tak? Powtórzę je. Chairman, policjant, skryba, admin, superbohater, sekretarz. Tak, no myślę, że wiesz, to jest pewien model, uproszczenie. Myślę, że i to też fajnie by było posłuchać w sumie, może ktoś nam dorzuci w komentarzach. Myślę, że można by ten model rozbudować, dorzucić różne inne odcienie i smaczki. Może nawet w komentarzach ktoś rzuci jakiegoś case'a po prostu, tak? Który chociażby nawiązuje do tych.
Tak, opisując pewne zachowanie i byśmy mogli się zastanowić, jakby jak nazwać tą postawę dysfunkcyjną. Ja lubię ten temat łączyć z kolorami, o których już rozmawialiśmy, bo należy pamiętać też, że w zależności od tego, którym jesteś kolorem, to będziesz miał miała predyspozycję do wchodzenia w niektóre z tych dysfunkcji, nie? Mhm. Może tak być, jeżeli jesteś nieostrożny. No, kolor zielony na przykład, wyobraź to sobie, który jest, tak jak wspominaliśmy, kolorem wsparcia, dużo jakby wsparcia pracy zespołowej, wiesz, wsłuchiwania się, będzie mógł mieć tendencję do wykonywania tych takich aktywności na poziomie sekretarki skryby, nie? Kolor niebieski, duże. Czerwony może być tym czermenem, tak. Słuchajcie, załatwiamy to, jakby jaki tutaj, w którą stronę, co, jakie, podsumujmy to, wiesz, na tej zasadzie, nie? I odbierasz to wtedy zespołowi, tak jakby im więcej ty przejawiasz tych zachowań, tym bardziej to odbierasz zespołowi. Więc to się fajnie mapuje. Nie wszystko, ale jak już masz te dwa modele w głowie, to tak się świat staje troszeczkę czytelniejszy, o tak. No, ciekawie, czyli zapraszamy do naszego poprzedniego odcinka. Oczywiście. Oczywiście. A w następnym odcinku, i teraz taki efekt musimy zrobić, wiesz. Dobra, efekt wow. Efekt wow tu będzie? Tak. Co będzie w następnym Nie odcinku? Może pogadajmy o project managerach w Scrumie. Dobra, czyli co, ten odcinek kończymy na dzisiaj. Tak. Wyszło nam nieco zwięźlej niż ostatnio. Jestem z nas dumny. Elegancko. Dobra. Następnym razem będę siedział. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczyska. Jak żyć?